Wystawa Ukryte oblicze Gaon z Wilna poświęcona jest postaci Eliahu ben Shlomo Zalmana, zwanego Gaonem Wileńskim. Tytuł Gaon był nadawany przewodniczącym Akademii Talmudycznych w babilońskich miastach między VI a XI wiekiem. Później to hebrajskie słowo oznaczające geniusza podkreślało zasługi, wiedzę i autorytet i stało się częścią imienia własnego bohatera tej wystawy. Gaon z Wilna za cel życia przyjął studia nad Torą i analizowanie tekstów religijnych. Był osobą o niezwykłych zdolnościach, dzięki którym między innymi przywoływał z pamięci rozległą literaturę rabiniczną. Pomimo iż prowadził bardzo skromne i nie szukające rozgłosu życie, stał się autorytetem o wielkiej sławie, otaczonym czcią i uznaniem. Ta wystawa ma za zadanie przybliżenie jego postaci, czasów, a także środowiska litewskich Żydów. Lata życia Eliahu ben Shlomo Zalmana przypadają na XVIII wiek. Urodził się w 1720 roku, a zmarł w 1797. W tym czasie na Litwie żyła liczna mniejszość żydowska. Litewscy Żydzi stanowili 20% żydowskiej ludności Rzeczpospolitej obojga narodów. Był to burzliwy okres historyczny. W świecie żydowskim XVIII wiek jest to czas, w którym spopularyzował się nowy ruch religijny zwany hasydyzmem, za którego zwalczanie Gaon jest najbardziej znany w dzisiejszych czasach. W drugiej połowie XVIII wieku, w 1764 roku, został również rozwiązany Sejm Czterech Ziem, czyli powołana przez Stefana Batorego centralna żydowska instytucja samorządowa, której zadaniem było m.in. zbieranie podatków. Rozwiązanie działającego od ponad 180 lat Sejmu Żydowskiego oznaczało m.in. załamanie się struktury i hierarchii autorytetów religijnych, a także upadek cenzury. Sejm nie sprawował już kontroli nad publikacjami i powstało około 30 nowych oficyn wydawniczych. Na mapie pokazujemy jurysdykcję Sejmu Żydów Litwy, który uniezależnił się i wyodrębnił w 1623 roku. Żydzi litewscy oprócz oddzielnego Sejmu mieli również odrębne od Żydów koronnych tradycje, liturgię, poczucie tożsamości, a także dialekt jidysz. W Wilnie, mieście, z którym był związany Gaon, dzielnica żydowska została utworzona w 1633 roku na mocy przywileju Władysława IV Wazy. Wtedy zamieszkiwało je 3000 Żydów, a pod koniec XVIII wieku było ich już 12 000, czyli czterokrotnie więcej. W XIX wieku Wilno zaczęło być nazywane Jerozolimą Północy jako jedno z najważniejszych centrów talmudycznych. Eliahu urodził się pierwszego dnia Pesach, 23 kwietnia 1720 roku w rodzinie o tradycjach rabinackich. Już we wczesnym dzieciństwie krążyły opowieści o jego nieprzeciętnej pamięci i zdolnościach intelektualnych. Gaon miał nauczyciela tylko na wczesnym etapie życia. Nie uczęszczał nigdy do cheder-u ani do jeszywy. A według legend już w wieku 7 lat miał swój pierwszy wykład w Wielkiej Synagodze w Wilnie, a w wieku 10 znał już na pamięć cały Talmud. Utrzymywał się z funduszu założonego przez jego przodka, Moshe Rivkesa, dla potomków, którzy poświęcą się studiowaniu. Oprócz tego i pomimo, iż nie pełnił żadnych oficjalnych urzędów, gmina żydowska wspierała go finansowo, płacąc więcej niż zarabiał rabin czy sztadlan, czyli 28 zł tygodniowo. Razem z żoną Haną i córką Basią, jedną z 8 dzieci, występuje w cenzusie z 1765 roku jako mieszkaniec ulicy Niemieckiej w Wilnie. Jego nazwisko zostało zapisane jako Eliasz Zelmanowicz. Jako 20-latek w 1740 roku Gaon wyrusza na pokutną, ascetyczną pielgrzymkę Galut z hebrajskiego wygnania, na której spędza 8 lat. Wędrował po Rzeczpospolitej i Europie. Wiemy, że był w Żółkwi, Brodach, Lesznie, Poznaniu, Berlinie i Metzu, jednak nie znamy szczegółów tej podróży. Na podobną pielgrzymkę udał się Baal Shem Tov. Dla obu był to przełomowy moment, po którym obaj odeszli od ascezy. Poszli jednak w różnych kierunkach. Jeden ku ekstatycznej modlitwie, a drugi ku studiom i kontemplacji.
W 1755 Jonathan Eybeschutz wydał zbiór Luchot Edut, zawierający rekomendacje i wyrazy wsparcia dla niego dotyczące słynnego sporu o amulety, który wybuchł 5 lat wcześniej. Spór dotyczył zarzutu Endema wobec Eybeschutza o herezję sabateistyczną, czyli o udział w ruchu mesjańskim zapoczątkowanym przez Szabtaja Tzvi. Amulety, które sporządził Eybeschutz, miały być napisane tajemnym szyfrem kabalistycznym, który miał wskazywać na popełnioną herezję. Konflikt toczył się aż do śmierci Eybeschutza w 1764 roku i były w niego zaangażowane niemal wszystkie liczące się ośrodki rabiniczne. Eybeschutz tak pisał o Gaonie. Wysłałem moje wykładnie amuletów do świętej gminy Wilno. Zwłaszcza, że słyszałem, iż pomiędzy uczonymi tego miasta jest mąż szczególny, Hasyd święty i czysty w Izraelu, mistrz we wszystkich rodzajach mądrości, o przenikliwym i głębokim umyśle, obdarzony 10 miarami tajemnej wiedzy. Nasz nauczyciel Rabbi Eliahu, niech go Bóg wspiera. Jego sława rozeszła się po Polsce, Berlinie i Lesznie. Gdziekolwiek ten święty Hasyd zawitał, mówiono o nim wielkie rzeczy. Poprosiłem go, aby sprawdził wykładnię moich amuletów i zaświadczył, że są one prawdziwe. Gaon poparł go, lecz z dużą ostrożnością. Amulet, o który toczył się spór, nie przetrwał do dzisiejszych czasów. Pokazujemy jednak inne amulety kabalistyczne, a także amulety metalowe, które miały chronić niemowlęta przed złym okiem. Gaona uważano za największego i najbardziej twórczego, obok Jonathana Eybeschutza, kabalistę swoich czasów. Choć nie napisał żadnego pisma kabalistycznego, wiele z nich opatrzył swoim komentarzem. Pokazujemy Sefer HaBachir, Księgę Ukrytego Światła, której pierwsze wydanie z komentarzem Gaona ukazało się w 1883 roku. A także tekst założycielski Kabały, Sefer Yesira, Księgę Stworzenia, czyli traktat o stworzeniu świata przy pomocy liter alfabetu hebrajskiego. Po rozwiązaniu Sejmu Czterech Ziem autorytet zdobyli Gaon z Wilna i Dowber z Międzyrzecza, któremu Baal Shem Tov przekazał przywództwo nad ruchem hasyckim. Na Litwie silniejsze były wpływy Gaona, a w Polsce centralnej Dowbera. Hasydzi szybko zaczęli bulwersować swoim zachowaniem i nauczaniem dotychczasowe elity religijne. Sprzeciw budziła m.in. emocjonalna strona religijności, ta ekstaza w modlitwie, lekceważenie uczonych i studiowania Tory, a także hałaśliwe odmawianie modlitw i koncepcja pośrednictwa pomiędzy Bogiem a ludźmi. Gaon uznał przesłane mu pisma hasyckie za jawnie heretyckie. W 1772 roku zwolennicy Gaona, czyli Mitznagdzi, obłożyli przeciwników klątwą. Wydano wtedy antyhasycki druk Zemir Aricim. Na wystawie pokazujemy kilkanaście lat późniejszą kontynuację tego druku o tym samym tytule. Został w niej wydane obwieszczenie klątwy ogłoszonej w Brodach, a także list Kahału Wileńskiego do Kahału w Brześciu Litewskim, podpisany m.in. też przez Gaona. W liście pojawia się przekręcona nazwa Hasidim, czyli pobożny, na Haszudim, czyli podejrzany. Gaon wytyczył linię podziału pomiędzy ortodoksją i swoimi zwolennikami, a tym nowym hasydyzmem. Doprowadziło to do pojawienia się dwóch ugrupowań definiujących się w opozycji do siebie nawzajem. Gaon Wileński zwykle odmawiał podpisywania haskam, czyli aprobat rabinicznych, które stanowiły narzędzie kontroli i cenzury treści. Wyjątek zrobił dla dwóch prezentowanych przez nas książek na wystawie. Haskamy można obejrzeć w książce Halacha Aharona Aryeh Leiba Epsteina i Darchei Noam Szmula z Kalwarii, w której autor powołuje się na wyliczenia włoskiego kabalisty uznającego rok zbawienia na 1781. 3 lata przed tym zapowiadanym przełomem mesjańskim Gaon wyrusza na pielgrzymkę do ziemi Izraela.
W trakcie podróży wysyła z królewca list do żony, który był połączeniem wskazówek i etycznych nauk Tory. W liście między innymi pojawiają się rady, jak żona powinna wychowywać córki. List wydany w broszurze Alim Litrufa po raz pierwszy ukazał się drukiem w 1800 roku i bardzo szybko stał się najpopularniejszym tekstem Gaona, masowo reprodukowanym. Z niewiadomych przyczyn Gaon po dotarciu do Amsterdamu i Hagi nieoczekiwanie zawrócił z pielgrzymki. Nigdy nie chciał rozmawiać na temat powodów jej przerwania. Według przekazu jego syna mówił, iż nie miał pozwolenia niebios. Po powrocie do Wilna zwrócił się ku nauczaniu. Powiększył grono swoich uczniów, poświęcającym się zaawansowanym studiom talmudycznym i założył Beit HaMidrash, który po jego śmierci został uznany za gminny klojs i poświęcony jego imieniu. Uczniowie odegrali bardzo ważną rolę, gdyż za życia Gaona nie ukazał się żaden jego tekst drukiem. Dopiero na podstawie swoich notatek po śmierci mistrza wydali jego dzieła i komentarze. Jednym z najwybitniejszych uczniów Gaona, który uznawany jest za jego duchowego następcę, jest Chaim z Wołożyna. Jest on przede wszystkim znany jako założyciel słynnej jesziwy w Wołożynie, która była nazywana matką wszystkich jesziw i stała się wzorcem dla późniejszych akademii talmudycznych nie tylko na Litwie, ale też na całym świecie. Była to nowoczesna szkoła talmudyczna, wyróżniająca się niezależnym finansowaniem, a także pod względem organizacji i metody nauczania. Gaon poświęcił życie przede wszystkim studiom nad Torą, zgłębianiu literatury rabinicznej i opatrowaniu jej swoimi komentarzami. Wprowadzał też swoje poprawki do klasycznych tekstów judaizmu. Na wystawie prezentujemy pierwodruki z komentarzami Gaona. Jednym z nich jest Perusz Aliona, będący komentarzem do Księgi Jonasza. Drugim Shnot Eliahu, czyli Lata Eliasza, stanowiący komentarz do nauk Miszny. Druki zostały wydane niedługo po śmierci Gaona. Gaon wykazywał również zainteresowanie naukami świeckimi, do czego też zachęcał swoich uczniów. Mogą Państwo obejrzeć dwie książki jego autorstwa. Jedna z nich to Ali Meszulasz, skupiająca się na geometrii klasycznej, trygonometrii, algebrze i astronomii. Drugą jest Dikduk Eliahu, poświęcona gramatyce hebrajskiej. Gaon zmarł 5 dnia święta Sukkot, 9 października 1797 roku. Został pochowany na cmentarzu na Śniepiszkach, a po II wojnie światowej jego szczątki zostały przeniesione na cmentarz na Sołtaniszki. Była to niezwykła osobowość, obdarzona ponadprzeciętnymi możliwościami intelektualnymi, którego legenda trwa do dziś. Na wystawie prezentujemy m.in. pierwszą biografię Gaona Wileńskiego i dziszową broszurę autorstwa Chaima Łuńskiego dotyczącą legend o Gaonie z Wilna, a także zdjęcia, rysunki, mapy odnoszące się do pierwszego miejsca pochówku i mauzoleum Eliahu ben Shlomo Zalmana, Gaona z Wilna. Prawdopodobnie jedyny wizerunek Gaona z Wilna, który powstał za jego życia, to portret wykonany przez studenta Uniwersytetu Wileńskiego jako szkic do obrazu olejnego. Jest znanych około 30 wizerunków Eliahu, lecz są to portrety wykonane po jego śmierci na podstawie wyobrażeń artystów. Wizerunkiem, który stał się inspiracją dla licznych naśladowców, jest litografia Józefa Hilarego Głowackiego. Jest to jeden z dwóch sygnowanych nazwiskiem autorów portretów Gaona. Drugim artystą, który podpisał się pod swoim dziełem, jest Hermann Struck. Litografie były licznie powielane. Bardzo wiele z nich wydrukowano w latach 80. XIX wieku, gdy w litewsko-żydowskich domach pojawiła się moda na dekorowanie domów wizerunkami wielkich rabinów i uczonych.